Siemka, ja jestem Adacho i czy zastanawialiście się, jak głęboka jest królicza nora? Dzisiaj to ja jestem tym królikiem, więc możecie zajrzeć w moją norę. Siemka, ja jestem Adacho i jeśli widzicie ten film, to znaczy, że jest dziś 31 stycznia. Chyba że ktoś obejrzy go za tydzień. I to nadal nie oznacza, że sąsiad skończył remont. Nie, jest dzisiaj niedziela po świętach, a w świątek, piątek czy niedziela remont musi trwać. Kurwa mać! W drugi dzień świąt też wiercił. Pozwoliłem sobie dzisiaj wrzucić wam materiał specjalny, ze względu na to, że kończący się rok jest pierwszym rokiem w moim życiu, w którym udało mi się to nawet nie jest kwestia udania się, bo w zeszłych latach decydowałem o tym, że na przykład, 1 stycznia nie będę wam wrzucał filmu, żebyście mogli odpocząć. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia nie wrzucałem wam filmu, ale w tym roku stwierdziłem, że chcę, żeby na moim kanale każdego dnia coś się pojawiło. Były 3 czy 4, może nawet 5 dni, gdzie nie było filmu, ale był live, więc umówmy się, że warunek został spełniony, ale stwierdziłem, że wykorzystam to, jako że codziennie wrzucałem wam coś, co, umówmy się, w większości przypadków było związane z Dragon Ballem, ale nie zawsze. Dzisiaj wykorzystuję swoją dziką kartę i wrzucam wam film, który jest swego rodzaju icebergiem. Jeśli wiecie, czym jest film typu iceberg, przedstawię wam dzisiaj iceberga, którego skonstruowałem z moich filmów. Doskonale prawdopodobnie wiecie, że życie przed Dragon Ballem istniało na moim kanale. Było to życie bardzo barwne. Podejrzewam, że część z was wie, czym się wtedy interesowałem, jakie filmy nagrywałem, ale jestem też wręcz pewien, że część z was nie wie, jak głęboko sięga ta część góry lodowej, która jest pod powierzchnią. I na początku zacznę od rzeczy, które podejrzewam, że dla części z was i tak będą mało znane, ale skończymy sobie na rzeczach, których podejrzewam, że nikt z was nie wie, które są obecnie na moim kanale, ale większość z nich jest prywatna. Mimo wszystko sądzę, że jeśli ktoś z moich starych znajomych jakimś cudem trafi na ten film, to myślę, że o większości z tych rzeczy będzie wiedział, ale podejrzewam, że i tak nie o wszystkim. I dwie rzeczy na sam start. Na moim kanale jest prawie 3000 filmów. Są filmy, o których mógłbym wam tutaj powiedzieć, o których pewnie nie słyszeliście, ale stwierdziłem, że nie będę o nich mówił, bo trudno byłoby wspomnieć o wszystkich i ten film trwałby parę godzin. Druga rzecz jest taka, że pomysł na ten film narodził się też ze względu na to, że postanowiłem rozpocząć proces odgruzowywania mojego kanału. Jeśli spojrzycie na jakąś zewnętrzną stronkę pokroju Social Blade, to zobaczycie, że jednego dnia na moim kanale pojawiło się ponad 110 filmów. To nie jest tak, że ja wrzuciłem 110 filmów. Po prostu ta stronka pokazuje filmy, które stały się publiczne. Na moim kanale jeszcze kilka dni temu było kilkaset prywatnych filmów. Ponad 100 z nich z powrotem trafiło na status publiczny. Momentami były to całe serie, momentami były to pojedyncze filmiki, ale stwierdziłem, że większość tych filmów, które są na moim kanale prywatne, chciałbym powoli wrzucić z powrotem na publiczne. To nie jest tak, że jest to content, który warto oglądać, ale jest to część mojej skromnej historii, więc stwierdziłem, że jeśli ktoś będzie chciał pogrzebać, to nie będę mu utrudniał. A my zaczynamy od serii, która jest na szczycie tego mojego iceberga i mimo wszystko przygotowałem tutaj pewną ciekawostkę, bo doskonale wiecie, jak zaczynałem nagrywać o Dragon Ballu, mój awatar wyglądał tak. Był to Isaac z gry The Binding of Isaac i to nie jest kwestia tego, że po prostu lubiłem tę grę. To była główna seria na moim kanale. Może nie pod kątem wyświetleń, ale content na moim kanale przez kilka lat kręcił się wokół Isaaca ze względu na to, że ta gra po prostu bardzo mi przypadła do gustu i można powiedzieć, że to był taki jeden z głównych punktów mojej przygody w poszukiwania swojej, powiedzmy, niszy. Jednak nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że pierwszy, prawdopodobnie, nie jestem tego w stanie zweryfikować dokładnie, ale na pewno jeden z pierwszych Dragon Ballowych akcentów na moim kanale pojawił się właśnie w tej serii. 10 stycznia 2015 roku w odcinku, który obecnie ma 400 wyświetleń, ale podejrzewam, że to jest kwestia tego, że kiedyś o tym odcinku wam wspominałem. Oryginalnie on miał około 100 wyświetleń. Odcinek nazywa się Hi, I'm Goku. Dlaczego jest tam akcent Dragon Ballowy? Możecie sami zobaczyć. Ale szczelamy fireballami! Ja jestem Goku! Ludzie, tylko że ze skróconymi włosami. Kamehameha!
No powiedzcie, że to nie było co najmniej spektakularne. Wydaje mi się, że jedną z najbardziej popularnych, o ile nie w pewnym okresie najbardziej popularną serią na moim kanale był Q&A, czyli seria, w której odpowiadałem po prostu na pytania moich widzów. Często to były pytania bardzo memowe, no i seria obecnie jest w większości ustawiona na status dla wspierających. Starsze odcinki są prywatne i nie wydaje mi się, żebym niektóre z nich kiedykolwiek upublicznił, bo tak jak są rzeczy żenujące, które się robiło w dzieciństwie i ja je upubliczniam, tak są rzeczy w tych odcinkach, których chyba sobie do dzisiaj jeszcze nie wybaczyłem. Także kilka odcinków mimo wszystko upubliczniłem. Są one publiczne, nawet takie dosyć stare, więc jeśli chcecie, oczywiście wszystko to jest spięte na moim kanale w playlisty, ale ciekawostka polega na tym, i być może mało znany fakt, że jednym z takich chyba najbardziej kontrowersyjnych momentów w tamtej serii, który wydaje mi się, że odbił się szerszym echem nie tylko w mojej małej wtedy społeczności widzów, ale też wśród moich znajomych, było to, że piłem wodę z kibla. To było wyzwanie, które zostało mi rzucone w komentarzu i stwierdziłem, że podejmę rękawice. Także był odcinek, w którym na kamerze wypiłem wodę z kibla, ale oglądając te stare Q&A wpadła mi taka myśl. Jakiś czas temu miałem pomysł, żeby na 300 kokła zrobić sondę uliczną, albo zrobić coś innego specjalnego. Co wy na to? Żeby na 300 odcinek Kokół zrobić coś, co nawiązywałoby do tych odcinków Q&A, czyli wyzwania. Nie rzucam wam szczegółów póki co, rzucam wam tylko pomysł. Oczywiście to nie byłby typowy odcinek Kokół, bo nie tyczyłby się on prawdopodobnie nawet Dragon Balla, chociaż no to już ograniczałaby nas wszystkich wasza wyobraźnia, ale zastanawiam się, czy taki format ma jeszcze rację bytu. Do 300 kokła zostało jeszcze dużo czasu, ale zastanawiam się, jak byście coś takiego widzieli. Idziemy dalej. Jest to też rzecz, wydaje mi się, że dość popularna. Jeśli ktoś nieco głębiej pogrzebał, to na pewno zobaczył, zwłaszcza teraz jak YouTube wyświetla filmy dla wspierających, że na moim kanale jest seria, która jest tylko dla wspierających. To nie jest do końca tak, że te filmy nagrywałem z myślą o wrzuceniu je na YouTube'a, tylko raczej z myślą o tym, żeby mieć pamiątkę gry z moimi kumplami. I potem stwierdziłem, że po prostu fajnie będzie wrzucić to na YouTube'a. Ale nie wrzuciłem ich na publiczny i nie wrzucę ich na publiczny prawdopodobnie ze względu na dwie rzeczy. Seria nazywa się Wulgarne Fall Guysy. Gramy tam z kumplami w grę Fall Guys i pierwszy człon tej nazwy myślę, że mówi sam za siebie. Jest tam dużo wulgaryzmów i przekleństw, także nie chciałbym tej serii upubliczniać też ze względu na to. Po drugie, moi kumple nie wiedzieli, że nagrywam. Jednemu później powiedziałem, ale reszta nie wie, więc nie chcę tutaj bez ich zgody czegoś publikować szerszemu gronu. A trzecia sprawa jest taka, że na moim kanale raczej nie pokazują się gameplaye z Fall Guysów, także jest to seria bonusowa, ale wrzuciłem ją ze względu na to, że są momenty naprawdę bardzo zabawne, przynajmniej w moim odczuciu. Ja jestem. Co, ty już się przebrałeś? No. Szczerze, Szczerze. siedzę z siurakiem na wierzchu aktualnie teraz sobie. Ja Więc nie odpalał. ja mówię o grze, że awokado. Aha, nie W sensie. Idziemy dalej. 2013 rok to był moment, w którym na moim kanale został pobity rekord wyświetleń w stosunku do czasu, bo dosłownie w niecałą dobę diss na Gimpera, który wtedy nagrałem z moim kolegą Warnaxesem, przebił 3000 wyświetleń, podczas kiedy moje filmy w tamtym czasie robiły po 100, 200, 300 może wyświetleń, 400 to było już bardzo dużo. No i ten film, przez to, że trafił do Gimpera, został przez niego skomentowany w dość kulturalny sposób, bo Gimper wiedział, że to jest żart. Myśmy wtedy oglądali jego filmy w październiku 2013. Wtedy to był czas Ucieczki z piekła, serii z Isaaca i tak dalej, jakichś tam daily gimplogów. To nie był, wydaje mi się, że ten Gimper, który jest dzisiaj, także nie oceniajcie mnie ze względu na to. Czego przestałeś polecać? Widocznie także oglądać Gimpera. Nie przypuszczałem, że będzie taka sytuacja, że gość, którego uwielbiałem oglądać jeszcze rok temu, gdzie oglądałem wszystkie jego filmy od początku do końca i naprawdę był, szczerze mówiąc, że był moim ulubionym youtuberem, nie przypuszczałem, że taka osoba z biegiem czasu może zmienić tak swój content na kanale, że zacznie mnie to nie tyle co nudzić, co nawet troszkę irytować. Ale ten film został przez niego skomentowany, troszeczkę się wybił jak na standardy mojego kanału. Niestety po niecałej dobie został usunięty ze względu na nękanie. Wtedy byłem trochę zdenerwowany.
Siemka, jak wiecie, wczoraj wrzuciłem diss na Gimpera, który oczywiście był żartem i było to powiedziane w filmie i było to napisane w opisie i to raczej było jasne, bo nawet mam na kanale w polecanych mam Gimpera, więc to raczej tylko naprawdę największe nieogary mogły pomyśleć, że to było na serio. Czułem, że nie jest to sprawiedliwe. Skoro sam adresat się nie obraził, to dlaczego ten film został usunięty za nękanie albo za groźby? Gdybym wiedział wtedy, że około 10 lat później, w 2023 roku, YouTube przejdzie taką aktualizację, która pozwoli mi wejść w szczegóły starego filmu i mało tego, odtworzyć go, myślę, że byłaby to pigułka nieco łatwiejsza do przełknięcia. Także udało mi się odzyskać ten diss. Jest on wrzucony obecnie po 10 latach, wtedy po 10 latach, w 23 roku na kanał. Wspierający o tym wiedzą, więc myślę, że jest to powszechna wiedza. Mówiłem o tym kilkukrotnie też na swoich filmach, także myślę, że jeszcze nie zeszliśmy pod powierzchnię tego iceberga. Siemano Gimper, brudny grubasie. Wciąż się zastanawiam, ile metrów masz w pasie. Bardzo dobrze ci wychodzi hodowanie brzucha, może wreszcie ciebie zechce jakaś ropucha. To, że zacząłem od Minecrafta, to prawdopodobnie większość z was wie. To, że miałem różne serie z Minecrafta, Uciekający Adacho, wdzięczna nazwa, kiedy przechodziłem mapki Escape samemu albo z kolegami, albo seria z Survival Games, albo jakieś inne survivale z moimi kolegami, z Bykiem i tak dalej, to myślę, że wszyscy wiecie. Ale był pewien okres na moim kanale, kiedy bardzo mocno zajmowałem się, jakby to nazwać, sprint parkourem. To nie był speedrunning, bo speedrunning w Minecrafcie to jest obecnie popularny, po prostu polega na tym, żeby jak najszybciej przejść grę. To były mapki parkourowe, które w okolicach 2012 roku, 13 może jeszcze, był bardzo popularny. I nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że wtedy takim, powiedzmy, kultywatorem tego trendu na polskim YouTubie był niejaki Noliv666, którego nie powiem, że byłem fanem pod kątem jego kontentu, bo szczerze mówiąc to oglądałem tylko jego wyczyny parkurowe, ale on stworzył serwer, na którym były różne mapki, łatwe, trudne, średnie i tak dalej. Ten czas był tam zapisywany i ja na tych mapkach spędzałem wiele czasu. Mało tego, był bardzo znany moment na jednej z mapek, taka 90, to się nazywało chyba 90, który sprawiał problemy wielu graczom. I można tam było wykonać pewien skrót, żeby omijając jeden skok, powiedzmy skręcić w locie i za winklem wylądować na kolejnym bloku. To był skok, który parę razy udało mi się zrobić w życiu i nawet jeden z tych razów nagrałem. Mało tego, ten rysunek, jaka to jest data? 21 grudnia 2012. Nawet uwieczniłem ten moment na rysunku, prawie jak Noliv. To jest rysunek, który narysowałem w 2012 roku, mało tego, film nawet z tego momentu jest na moim kanale. Przechodzimy do tematów nieco nowszych, ale nie aż tak nowszych. Nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że na moim kanale miała powstać i nawet powstał pierwszy odcinek reakcji na drugi sezon One Punch Mana. Tak, chciałem się zajmować One Punch Manem, ale przez to, że trochę nie rozumiałem wtedy, jak działają prawa autorskie i że trochę nadstawiłem swojego karku, wrzucając reakcję na odcinek i ten odcinek też widniał w okienku na moim filmie. Oczywiście chwilę później został on zgłoszony i został zablokowany na całym świecie ze względu na to, że po prostu pokazywałem anime. Mam szczęście, że nie dostałem wtedy strajka na kanał, ale fani One Punch Mana, którzy też chcieliby na przykład oglądać moje omówienia tej mangi albo anime, myślę, że mogą tutaj żałować, bo byłem naprawdę o krok od tego, żeby trochę się przebranżowić, albo nawet nie tyle co przebranżowić z Dragon Balla na One Punch Mana, bo to był moment, w którym Dragon Ball się skończył, anime Dragon Ball się skończyło i szukałem czegoś innego, a jako, że One Punch Man to było takie anime, które podobało mi się, w sensie pierwszy sezon sobie tam wcześniej oglądałem, to myślę, że byłem dość zmotywowany do tego, żeby to była taka druga seria na moim kanale, ale po tym usunięciu pierwszego odcinka porzuciłem ten pomysł. Schodzimy dalej. Myślę, że to też jest wiedza powszechna dla osób, które się trochę bardziej interesowały. Mianowicie na moim kanale pojawiło się 5 odcinków, no jeśli liczymy zerowy jako pierwszy, no bo ostatni odcinek to był 4, więc 5 filmów z serii Postępuj roztropnie. To była seria, którą razem z moim kumplem, z którym swoją drogą jestem jutro umówiony na piwo, także kontakt dalej mamy po latach, stworzyliśmy taką serię, która była swego rodzaju może hołdem dla Dema. Dem miał serię Ogarnij się i myśmy wymyślili coś, co powiedzmy nie miało być dokładnie taką samą serią, ale serią, w której podejmujemy jakiś temat i rozwijamy go w bardzo...
jakby to powiedzieć, no to był taki licealny humor. Taki humor trochę absurdu. Rozwijamy go w taki temat, który nie jest w żaden sposób merytoryczny. Seria jest publiczna na moim kanale, więc z jednej strony nie polecam wam tego oglądać, ale z drugiej strony była to na pewno seria, przy której pracowaliśmy, ja jako montażysta i w ogóle jako obaj scenarzyści, pracowaliśmy więcej, bo była ona dość, nadal jest myślę, dość nietypowa. Wszystko zaczęło się od tego kredytu. Dałeś dobry krok. Mąż mówił, że wcale nie będzie trzeba go spłacać. Bo jakieś zera tam były napisane czy coś. Bieda jest jak słoneczny promyk poranka. Nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie. Wspomniałem wam wcześniej o takich momentach w moim życiu podczas nagrywania na YouTubie, kiedy próbowałem się czepiać różnych gier. Na początku wiadomo był to Minecraft, później był to Isaac, przez chwilę też był to Q&A. Q&A jakby trwał też przez wiele lat, więc myślę, że tutaj akurat to była seria, która cały czas się przewijała. Ale był taki moment, kiedy na moim kanale dominował LoL, League of Legends. Gra, w którą zacząłem grać w 2012 roku. I na moim kanale jest dużo filmów z LoLa. Są różne serie. Chyba najznamienitszą i najbardziej popularną było Kalarepo po jajach, czyli razem z czwórką, razem było nas 5 moich kumpli, stworzyliśmy drużynę. Do tego zaraz przejdę, bo chciałbym też powiedzieć wam o jednej rzeczy, która jest pewnego rodzaju ciekawostką. Chociaż pierwszymi filmami, tak naprawdę pierwszym filmem z LoLa była moja pierwsza gra w życiu z LoLa. LOL, zaczyna się pierwsza runda. Adacho, idziemy do góry. Dobra. Ja idę na dół. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Moja pierwsza rozgrywka w życiu w LoLu jest uwieczniona i publiczna na moim kanale. Nazywa się ona Moja pierwsza runda w LoLu, tak bodajże to się nazywa. Potem powstała seria Adacho tam w LoLa, kiedy grałem albo sam, albo z kumplami po prostu jakieś rankedy, albo normale, albo inne tryby. Były różne edity, były różne filmy nawiązujące do LoLa. Nawet była seria, która skończyła się i zaczęła się na pierwszym odcinku. Adacho komentuje. Zostawię was tylko z tą informacją, ale podpowiadam, że ten film jest też publiczny na moim kanale. No ale wracając do Kalarepo po jajach, to była seria, która trwała tak naprawdę ponad rok. Bo w 2013 roku zawiązaliśmy drużynę, no i w 2015 roku pojawił się ostatni odcinek. Mało tego, po drodze nawet braliśmy udział w turnieju. Jest taka stronka, nie wiem czy ona dalej istnieje, How to Win. Organizowali turniej i w 2014 roku, w sierpniu, bodajże to było 4 sierpnia, bo sprawdzałem tę datę, czyli 4 dni po zakupie przeze mnie nowego komputera i co za tym idzie nowej klawiatury, do której byłem zupełnie nieprzyzwyczajony, braliśmy udział w tym turnieju, który był streamowany na oficjalnym kanale na Twitchu How to Win. Nie wiem, czy jesteście świadomi, też wtedy streamowałem. To był mój pierwszy stream w życiu, jeśli dobrze pamiętam, bo były 2 streamy na Twitchu na moim kanale, który obecnie nadal istnieje. I wydaje mi się, że ten na turnieju How to Win to był pierwszy stream. Kompletnie nie wiedziałem, w jaki sposób odpalić tego streama, po prostu włączyłem to, jakoś to tam się załączyło, mój komputer wtedy trochę lagował, grałem na nowej klawiaturze, do której w ogóle nie byłem przyzwyczajony i graliśmy wtedy na tym turnieju, na którym nie wiem jakim cudem udało mi się zrobić pierwszą i ostatnią pętę. Lee Sinem na dżungli. Ten film też jest na moim kanale. Gonią teraz za Jinx, gonią, chcą zabić Edikary Marksmana, drużyny z Zielu, z Brothers. Neko nie ma dokąd uciec, Neko nie ma co zrobić, złapany jeszcze teraz przez Tresha i mamy pentakilla! Jak ktoś był na YouTubie w okolicach 2011-2012 roku, to na pewno pamięta ten boom na Slendermana, na różne gry związane ze Slenderem. Na początku poszukiwanie kartek w lesie, Slender Sanatorium, Slender Hospicjum bodajże też coś takiego było. I na moim kanale był taki okres, w którym pojawiały się horrory. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem horrorów. Dawno temu na streamie, gdzieś tam w okolicach 2019 roku, dałem się namówić na streamie na jeden horror. Co to kurwa było? Co mnie... Nie, jeszcze była Amnezja przecież kiedyś. Nie Amnezja.
Outlast. O, muszę to dodać teraz do playlisty, bo zapomniałem, że jeszcze na streamie przecież w poprzednim mieszkaniu grałem w Outlasta. Ale jest na moim kanale kilka filmów, w których gram w Slendera. Mało tego, raz udało mi się nawet wygrać, tylko że ja nagrywałem wtedy to wszystko na jednej ścieżce. I w momencie, w którym te dźwięki z gry zaczęły napierniczać, bo już miałem 6, potem 7, no i potem 8 kartek, bo udało mi się raz wygrać, to nie było mnie już w ogóle słychać. Jest! 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 Nie, jest tutaj! Jest! Dodatkowa ciekawostka związana z horrorami. Pewnie się nigdy nad tym nie zastanawialiście, ale ja na początku nie pokazywałem swojej twarzy w filmach. No ale dzisiaj pokazuję, więc możecie się zastanawiać teraz, jaki film był pierwszym, w którym pokazałem swoją twarz. Właśnie film ze Slendera. Witam was. Przy okazji pierwszy raz pokazuję swoją twarz. Dzisiaj jesteśmy w Slenderze Sanatorium. Do tematu randomowych filmów przejdziemy sobie jeszcze później, na końcu tego iceberga, ale chcę wam tutaj wspomnieć o 2 filmach, które wydaje mi się, że byłyby niepopularne, gdyby nie algorytm YouTube'a, który wydaje mi się, że jakiś czas temu, nie wiem czy to już było rok temu, czy parę miesięcy temu, zaczął udostępniać, jakby polecać ten film niektórym z was. A mianowicie film ze śpiewającym kciukiem Tomaszem i historia pana Pryszcza. Nawet nie wiedzą, co my czujemy. Co my czujemy. Nie wiecie, co my czujemy. Jaki to jest wielki ból. Nie wiem, czy byliście świadomi tego, że w 2014-15 roku na moim kanale czasami pojawiały się bardzo losowe filmy. Jak Ci się podoba Władza? Jest bardzo fajnie, chociaż na Korei Kim Jong-un też robi fajne plaże. I trochę tęsknię za tym uczuciem, jak to jest mieć totalnie w dupie, czy wy to chcecie obejrzeć, czy nie. Po prostu wrzucam na kanał film ze śpiewającym kciukiem Tomaszem albo jak szybko zrobić herbatę, bo po prostu mi się chce. Jak szybko zrobić herbatę? Czego będziemy potrzebować? Kubka z herbatą oraz kranu ciepłej wody. Filmów, których nie zobaczycie na moim kanale, bo niestety zostały przeze mnie swego czasu usunięte, jest też sporo, więc tak naprawdę ogólnie filmów na moim kanale, nawet gdybym upublicznił wszystkie, jest więcej, bo część z nich usunąłem. Była taka seria, której chyba wstydziłem się najbardziej ze wszystkich, mianowicie Adacho parodiuje. To była seria, która powstała w 2012 i nagrywałem ją chyba właśnie tylko w 2012 roku. Było bodajże 5 albo 4 odcinki i to była seria, w której nagrywałem, to jest duże słowo, parodię, ale możecie sobie wyobrazić humor 15-16-letniego chłopaka, który jest obecny na wielu tych starych filmach, tylko że wtedy starałem się trochę być na siłę śmieszny, w sensie zabawnym. I właśnie wychodziło to śmiesznie bardziej niż zabawnie. Więc nawet ja po latach stwierdziłem, że to jest tak wypalający umysł cringe, że stwierdziłem, że samo ustawienie tych filmów na prywatny to będzie za mało. Po prostu je usunąłem. Ale to nie była jedyna seria, którą usunąłem. Na moim kanale ostał się jeden odcinek serii Adacho kontra Herobrine. Odcinek 5. Siemka, ja jestem Adacho, a to jest 5. odcinek. No, jak możecie się domyślić, wszystkie 4 poprzednie usunąłem, bo też stwierdziłem, że są one żenujące, chociaż trochę tego żałuję, mogłem je zostawić. Na moim kanale też pojawiła się seria z gry Trackmania Nations Forever. Trackmania, pamiętacie, kiedyś w to grałem, ale przestałem grać i skasowałem filmy. Miałem 3 filmy z Trackmanii, ale były słabe, więc je skasowałem, nawet było o tym w piosence. Teraz się uda, teraz się uda! Patrzcie, jak go zjadłem! No po prostu nie wierzę! No co on wyprawia? Jest kilka filmów z Trackmanii publicznych, ale powstała też osobna seria, którą też usunąłem. Nie pamiętam konkretnie, żeby tam działy się jakieś żenujące rzeczy, chociaż kto wie, usuwałem te filmy pewnie w okolicach, nie wiem, z 10 lat temu, także mimo wszystko jest jeden film, który bardzo pasuje do tematyki tego iceberga. Jak dobrze wiecie, raz na jakiś czas wrzucam piosenki. Obecnie jako Bobek MZK, jako parodysta można powiedzieć, nie są to piosenki na serio, chociaż na moim kanale swego czasu pojawiały się przeróżne piosenki, disy,
Albo na specjal z okazji 500 widzów, albo bez jakiejś szczególnej okazji, ale nie wiem, czy jesteście świadomi tego, jaka piosenka była pierwsza, bo ta pierwsza piosenka jest usunięta. Tak, była, myślę, że tak cringe'owa, że ją usunąłem. To był mój 99. film, więc nawet w tytule napisałem wtedy, miał to być specjal na 100 filmów, ale jest to 99. film. To nie jest tak, że mogłem wrzucić jakiś inny film między tym a tym, więc piosenka byłaby 100, ale tak właśnie zrobiłem. Była to piosenka na konkurs youtubera, który wtedy nagrywał Minecrafta. Husiek. Wiecie, co jest ciekawe? Że ja Huśka nawet nie oglądałem. Husiek w swoim konkursie jako jedną z nagród zaoferował nagranie wspólnego filmu. I ja wtedy zobaczyłem opcję na wybicie się. Więc stwierdziłem, że zapoznam się z twórczością Huśka, wrzucę parę nazw jego serii do tej piosenki. Wydawało mi się, że ta piosenka jest całkiem fajna, jeśli chodzi o tekst, ale moje wykonanie, powiedzmy, zostawiało wiele do życzenia. I wrzuciłem tę piosenkę na konkurs. I nie wygrałem tego konkursu, wiecie dlaczego? Wydaje mi się, że po prostu nie zauważyłem, że ogłoszenie tego konkursu było przynajmniej pół roku wcześniej, także ten konkurs już dawno zakończył, bo ten konkurs był wrzucony w sierpniu 2011, podczas kiedy ja zacząłem nagrywać w listopadzie 2011. A jeśli to był mój 100. film, to znaczy, że ten film, ta piosenka była wrzucona prawdopodobnie ponad rok później, po tym jak ten konkurs się zakończył. Wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że to nie był jakiś inny konkurs, bo potem szukałem jakichś innych konkursów, teraz szukam na kanale Huśka. Wydaje mi się, że to był ten konkretny. To nie zmienia faktu, że nie wygrałem i Husiek mnie nie wybił. Trudno. Przez długie lata na moim kanale była seria, która była na prywatnym. Ze względu na to, że ona w całości przeze mnie była uznana za serię zakazaną, za serię zbyt cringe'ową. I stwierdziłem, że powolutku zacznę ją odgruzowywać. Jest to seria mało oryginalna, seria z gry Happy Wheels, która obecnie chyba nawet nie istnieje, bo Flash został tam wyłączony w przeglądarce, ale seria z Happy Wheels to była seria, która cieszyła się swego rodzaju popularnością, jak można powiedzieć oczywiście na standardy mojego kanału. Powstało sporo odcinków z tej serii, powstał nawet specjal na 200 widzów, w którym były najlepsze momenty z serii z Happy Wheels. I dlaczego jestem pewien, że większość z was o tej serii nie słyszała? Ponieważ, wiecie... Nie, gość będzie teraz kaloryfer, kurwa, odkręcał, czy jakiś grzyb tutaj robił. Seria powstawała od października 2012 do października 2013. I wiecie, dlaczego jestem pewien, że o niej nie wiedzieliście? Bo po pierwsze, w okolicach 2016 roku ustawiłem na prywatne wszystkie 18 filmów i też odcinek specjalny z najlepszymi momentami z tej serii. Więc ona się na moim kanale nie wyświetlała. No ale, jeśli jest na moim kanale playlista i nawet jeśli ona zawiera tylko prywatne filmy, no to wyświetla się jako playlista, która istnieje, tylko po prostu ma prywatne filmy. Tylko że dosłownie 3 dni temu zorientowałem się, że nigdy taka playlista nie powstała, więc ją ostatnio stworzyłem i odgruzowałem, upubliczniłem na nowo jeden odcinek, numer 17, jako dowód tego, że ta seria istniała. Leć przede mnie, bądź mi żywą... Kurczę. Lubisz to. Kurczę, to było chore! To było bardzo złe! Bardzo, bardzo. Jesteśmy sami, możemy to... Oprócz tych 2 kawałków mięsa. Jesteśmy sami. I 69. I lecimy! Teraz to już tylko 9. Więc wydaje mi się, że jak ktoś oglądał mój kanał w tamtym czasie, w okolicach 2012-13 roku i jakimś cudem trafi na ten film, no to powie oczywiście, no przecież oglądałem tę serię, znałem ją. Ale większość z was, która przyszła tutaj po 2016 roku, to po prostu o tej serii nie wiedziała, bo nie miała prawa o niej wiedzieć. W 2013 roku powstała też magiczna seria z Terrarii. Sporo osób mówi mi, żebym zagrał w Terrarię, żebym nagrał Terrarię. Okej, dobra, może nie mówi, tylko mówiła swego czasu, też były takie komentarze. I ja mówiłem, że ja na moim kanale mam serię z Terrarii, tylko że ona też od jakiegoś czasu była prywatna. Jest z powrotem publiczna. Mało tego, ciekawostka polega na tym, że mój pierwszy raz w Terrarii też jest nagrany. Po co robię? No, wiem, tylko że rób to jakoś tak logicznie w miarę. I też jest on publiczny, więc jeśli ktoś chce do tego wrócić,
ma taką możliwość. Seria była nagrywana z kumplem, więc jest to na multiplayerze, ale nagraliśmy 4 odcinki i pamiętam, że taki nagrałem film, w którym nawet mówiłem o tym, że seria z Terrarii po prostu nie ma wyświetleń, mało łapek w górę, nawet bym powiedział, że były tam łapki w dół, więc stwierdziliśmy, albo ja stwierdziłem, że chyba nie ma sensu jej nagrywać, skoro nikt jej nie ogląda. Jak ktoś zna mnie bardziej, to wie, że jednym z moich zainteresowań, takich moich hobby, to jest lepsze słowo, jest geocaching, czyli taka gra terenowa, w której poszukuje się skrzynek, można też chować skrzynki, generalnie jest to bardzo fajny pretekst do tego, żeby w sposób aktywny spędzić czas w różnych ciekawych miejscach, w towarzystwie. Poszukajcie sobie tego, informacji na ten temat, jeśli chcecie. I pamiętam, że już z 4 lata temu pojawił się pomysł, żebym nagrał może poradnik do geocachingu, albo żebym nagrał jakiś film związany z geocachingiem. Tyle, że na moim kanale jest już film związany z geocachingiem z 2015 roku. Witam was wszystkich. Jako że otwieranie skrzynek w CSGO niezwykle wychodzi, postanowiliśmy poszukać prawdziwych skrzynek. I wedle moich wyliczeń jedna z nich znajduje się właśnie w Przemysławskiego mostu. Napisać link do kanału? Pisz! Sorry za to 9.7, no ale byłem głupi, byłem młody i głupi. W maju 2015 wrzuciłem totalnie losowo film z Żelaznego Mostu w Nowej Soli, kiedy tam jeszcze był cache, teraz jego tam nie ma. Nie wiem, czy to była moja wina, bo generalnie gra polega na tym, żeby tych skrzynek szukać samych i żeby nie palić miejscówek w cudzysłowie, a ja na tym filmie pokazałem dosłownie, gdzie ta skrzynka jest. Dlatego jakiś czas później zorientowałem się, że zrobiłem gafę i ten film dałem na prywatny. A teraz po latach tej skrzynki tam tak czy siak nie ma, więc nie ma czego palić tak na dobrą sprawę. Plus miałem wtedy bardzo bujne włosy, więc stwierdziłem, że ten film też wam odgruzuję. I jest on publiczny na moim kanale. Geocaching z Adachem. Most z żelaza, 18 maja 2015. Ciekawostka polega na tym, że to jest mój pierwszy w życiu znaleziony cache, zanim tak naprawdę założyłem konto na stronie Open Caching. Jak ktoś ogląda mój kanał przynajmniej z 8 lat, to na pewno pamięta vloga, w którym opowiadałem wam o mojej pierwszej wypłacie, która wynosiła... No nie będę wam spoilerował, bo to jest też ciekawa historia, ale pewnie niewiele z was wie, że kiedyś wcześniej też nagrywałem vlogi. Nagrałem kilka vlogów z takimi sytuacjami życiowymi i obecnie jak na przykład oglądacie moje filmy i lubicie moje opowieści z Biedronki, na przykład z zakupów, wiedzcie, że tak naprawdę opowiadanie o historiach z Biedronki zaczęło się już w 2015 roku. I stałem przy tej taśmie i za każdym razem jak jakiś produkt był zabierany spod tego czujnika, to dostawałem tym kijkiem prosto w rowa. Ciekawostka polega na tym, tego filmu, który nazywa się Magia Zakupów, że tak jak pewnie część z was kojarzy Maxa Kokłonko, Maksimoto Kokołoto, Maksima Kokołenko, Radosława Rzeżuchę, Czesława Czytanko, Maxa Reagowanko, Jurgena Klopa, Kermita i tak dalej, wiele moich alter ego, które są na kanale. Czy jeśli zapytałbym was o pierwsze alter ego, które się pojawiło na moim kanale, to bylibyście w stanie powiedzieć? Prawdopodobnie nie, bo ten film jest prywatny, więc nie macie prawa wiedzieć, że pierwszym alter ego na moim kanale, co nie było zrobione celowo, po prostu taka informacja znajduje się w opisie tego filmu, był Emeracho, czyli emeryt, babcia emeryt. Proszę sobie wybrać. Tak się składa, że na moim kanale ten film jest prywatny, ze względu na to, że jest chyba trochę cringe'owy jeszcze za bardzo, żebym go odgruzowywał, ale film o tytule Polskie Koleje, czy film... Okej, to jest film, o którym chyba chcę powiedzieć wam dalej, głębiej w tym icebergu, także myślę, że póki co przejdziemy do następnego punktu. Myślę, że szczytem losowości był film Czy Japa zmieści się w... Japa to mój kolega z liceum, to właśnie z nim widzę się jutro, także film, w którym stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie chodzenie po Nowej Soli i szukanie miejsc, w których Japa mógłby się zmieścić. No, to był pieprzyk. No to mam raka.
W sensie, czy tam wejdzie, czy się zmieści. Była na przykład scenka, w której miał się zmieścić z zakupami w 5 zł, ale wyszło mu 6,99, także się nie zmieścił. Nie chcę wam tutaj spoilerować treści, natomiast uważam, że jest to, myślę, że jeśli nie szczyt, to na pewno okolice szczytu losowości kontentu na moim kanale. Przez długi czas ten film był prywatny, ze względu na to, że Japab mnie poprosił, ale myślę, że minęło tak dużo czasu, że mogę go odgruzować, także możecie go zobaczyć obecnie na statusie publiczny. Czy Japa zmieści się w... Jednym z filmów, o którym wiem, że po prostu nie wiecie, a nadal uważam, że jest po latach zabawny, co jest dość rzadkie, bo filmy z okolic 2014-15 roku często były mało zabawne, a ten jest akurat zabawny. Jest film z 10 marca 2015 i dlaczego wiem, że go nie obejrzeliście? Bo ma 188 wyświetleń. Mimo tego, że jest on publiczny, więc każdy z was może go znaleźć. Jest to film, w którym byłem u mojego kolegi w Zielonej Górze na jego streamie. Mój kumpel Paradox, którego pozdrawiam, jeśli ogląda ten film, streamował FIFA. I to był stream u niego na Twitchu. Było tam kilku widzów i na streama wszedł jakiś Rusek. Najprawdopodobniej to był bardzo młody chłopak, bo średnio ogarniał. Miał on nick Snickers. I cała zabawność tej sytuacji polegała na tym, że myśmy tego Snickersa próbowali przekonać, jakby nawet nie tyle co namówić, co mu wytłumaczyć, w jaki sposób zostawić followa na Twitchu. Snickers, my friend. Have this on your desk. When you are down below, there, on the follow button, you must, you must do this. You must do this. Down, down, down. And then click once. Film trwa niecałe 6 minut. Gość mówił, że wyglądam jak Neuer, jak Manuel Neuer. Tak, wtedy miałem włosy, więc może faktycznie trochę tak wyglądałem. Ale ten film jest na moim kanale i nigdy nie był prywatny. Po prostu można powiedzieć, że nigdy się nie wybił. Także jeśli jesteście ciekawi, możecie go sobie sprawdzić. Przechodzimy na sam dół praktycznie tego iceberga. Zastanawialiście się kiedyś, jaki jest najbardziej hejtowany film na moim kanale? Czy to może być diss na Gimpera, który przecież został zhejtowany przez ówczesnych widzów Gimpera i usunięty za nękanie? Albo jakieś filmy, w których, nie wiem nawet co mógłbym powiedzieć, bo za bardzo kontrowersyjnych rzeczy nie robiłem, chyba że, chociaż nie wiem, może to picie wody z kibla, albo te losowe filmy, jak wrzucałem w historię Pana Pryszcza. Jeśli chodzi o procentowy udział łapek w górę i łapek w dół, to filmem, który jest najbardziej hejtowanym filmem u mnie na kanale, jest film, który ma 58% łapek w górę, czyli 142 oceny pozytywne i 103 oceny negatywne. I jest to film, który teoretycznie mógłbym wam odpublicznić, ale jestem pewien, że wtedy byście do niego weszli i byście zostawiali albo lajki, albo dislajki, tak po prostu, żeby manipulować tym wynikiem. Więc zostawię go na prywatnym. Jest to film 13-sekundowy z dnia 29 czerwca 2015. Jest to film 13-sekundowy, w którym biegam po mieszkaniu, ciesząc się, że JJ Joker wrócił na YouTube'a. JJ wrócił, rozumiecie to? Rozumiecie, kto wrócił? JJ wrócił! Po tylu latach! Jezus Maria! JJ wrócił! Moje życie w końcu ma sens! Wyobraźcie sobie, jaka byłaby moja reakcja wtedy, w 2015 roku, jak ja wtedy biegałem po mieszkaniu i krzyczałem, że JJ wrócił, bo to był mój YouTube'owy idol, który zainspirował mnie do tego, żebym w ogóle nagrywał na YouTubie i zniknął przecież na 3 lata, a potem wrócił. Jaka byłaby moja reakcja, gdybym dowiedział się, że po latach JJ wejdzie na streama Marci i będę mógł z nim porozmawiać, a obecnie nawet doda mnie do znajomych na Discordzie. To prawda, ta saga jeszcze czeka na rozwinięcie. Moim celem jest to, żeby porozmawiać faktycznie z JJ-em na osobności i być może namówić go na nagranie wspólnego filmu, bo JJ mówił, że ogląda Dragon Balla, także to byłoby chyba moje spełnienie marzeń, ale jaka byłaby wtedy moja reakcja? Boję się pomyśleć. Chyba bym wybuchł. Swoją drogą to nie jest jedyny film związany z JJ-em. Na moim kanale też jest film, w którym gram w Minecrafta po wielu miesiącach przerwy. Film nazywa się Czuję się jak JJ Joker. Przez długie lata był on prywatny, ale ostatnio go obejrzałem, stwierdziłem, że jest w miarę zabawny, więc go odpubliczniłem. Jeśli ktoś chce zobaczyć Minecrafta w wykonaniu mnie sprzed prawie 12 lat, nie chcę powiedzieć, że polecam, ale jest taka możliwość. Nowe kwiaty! To wygląda mi jakoś na... Ostatnio miałem na... A muł to był ox. Muł po angielsku to jest ox. To jest jakiś mulatek? Opsy daisy. No na pewno tu nie skoczę. A! Przez przypadek! Nacisnąłem...
Ctrl zamiast Shift. Kto wymyślił tę opcję, żeby sprint to jest bieg, czyli B? Co to jest? Co to? Ale ładne, przyznam. Dzieciątko najświętsze, jak tu ładnie. Nie idę, tam mamy pewnie jakiś Herobrine. Czy myślicie o tym samym co ja? O kurwa, nie trafię. Na moim kanale są, można powiedzieć, 2 filmy o charakterze politycznym. To nie jest tak, że ja w tych filmach wyrażałem swoje poglądy. Myślę, że to jest już absolutny dół, chociaż jeszcze jest jedna pozycja na dole tego iceberga. Nawet 2, do których zaraz sobie przejdziemy. Ale jeśli miałbym tutaj zrobić jeszcze krok w górę, pokazałbym wam pewną ciekawostkę. Jeśli wyszukacie na moim kanale filmy ze słowem premier, no to większość z nich będzie się tyczyło premier albo filmu kinowego Dragon Balla, albo premier jakichś gier, Sparking Zero, ale na samym dole jest film z kwietnia 2014, premier w mojej toalecie. 1,5 minuty. Nie chcę wam spoilerować treści tego filmu, więc jeśli chcecie, możecie go obejrzeć, wyszukać i obejrzeć sami. Jesteśmy teraz na samym dole tego iceberga. Zaraz wam przedstawię 2 filmy, które wydaje mi się, że są absolutnie najbardziej, jakby to powiedzieć, niszowe? No niekoniecznie. Może dziwne? To już jest lepsze słowo. Na pewno są prywatne. I nie sądzę, żeby dobrym pomysłem było odpublicznianie ich. Bo tak jak na moim kanale było wiele filmów losowych, pokroju Road to Diamond. Road to Diamond, bitches! Meetup w Poznaniu z widzami. Ale spójrzmy, jakie Poznań tolerancyjne miasto, nawet biały się znalazł. Wejdę w ich tłum i zobaczę, czy mnie poznają. Jakby nigdy nic. Nawet z okazji 3 lat nagrywania na YouTubie nagrałem film z koncertu Komy. Swoją drogą zwróćcie uwagę na to, że prawie nikt nie trzyma telefonów, które by nagrywały, co się dzieje na scenie, nie? Inne czasy trochę. Nawet dubstepowy mix Adacha to jest coś, co... Przy czym siedziałem długi czas. To była, myślę, że kwintesencja ery dubstepu. Filmami, o których chcę wam powiedzieć, jest film, który nazywa się Carolino.avi. Film, w którym przez 1,5 minuty w samych slipach, będąc totalnym suchoklatesem, tańczę do remiksu piosenki ze słowami Dariusza z Trudnych Spraw, Karolino, mój misiaczku, mój aniele, moja różo, podczas kiedy mój kolega Japa je kanapkę z serem, siedząc spokojnie przy stole. Myślę teraz nawet o piosence o Kustoszu, którą wrzuciłem gdzieś tam w 2019 czy 2018 roku. Chociaż nie, piosenka o Kustoszu też mogłaby się znaleźć w tym icebergu, ale już jest za późno. Wiecie co, mimo wszystko stwierdziłem, że na samym dole tej góry lodowej będzie coś innego. Będzie film, który jest zgłoszony za prawa autorskie, bo jest tam hymn narodowy Rosji. Gdybym wrzucił dzisiaj taki film, to prawdopodobnie zostałbym zjedzonym. I jakby ja nie chciałbym wrzucać dzisiaj takiego filmu, ale chcę, żebyście wzięli pod uwagę kontekst. W lipcu 2014 byliśmy z kolegami na obozie. Ja miałem wtedy 17 lat, wszyscy mieliśmy wtedy 17 lat, większość z nas. Byliśmy na obozie takiej kolonii w Łazach. Nad morzem są różne stoiska z różnymi pamiątkami z nadmorza i było stoisko z twarzami różnych znanych postaci. I były tam twarze też polityków. No i myśmy stwierdzili, że będzie bardzo zabawne, jak kupimy twarz Korwina i twarz Putina i nagramy film, jak oni podają sobie rękę na Kremlu i nazwiemy ten film Korwin masakruje Putina na Kremlu. Stwierdziłem, że to będzie bardzo dobry sposób na nabicie wyświetleń, co się trochę udało, bo ten film obecnie ma 1700 wyświetleń, ale i na domiar wszystkiego, to nawet nie było tak, że myśmy chcieli wtedy nagrać koniecznie film o charakterze politycznym. Po prostu chcieliśmy nagrać coś, co wykorzystywałoby, i uwaga, zieloną ścianę w naszym pokoju. Mieliśmy pokój, który miał zieloną ścianę. I stwierdziliśmy, że to będzie zajebisty motyw, żeby wykorzystać to jako green screen. Po burzy mózgów stwierdziliśmy, że wykorzystamy te twarze ze stanowiska i nagramy taki film. No i ja wrzuciłem tam w tło hymn Rosji, ten film został zgłoszony, ale jak patrzę na to dzisiaj, po prawie 12 latach, wydaje mi się, że to jest najbardziej kontrowersyjny, niezrozumiały, dziwny, głupi, można powiedzieć, totalnie niepasujący
film na moim kanale, więc stwierdziłem, że wrzucę go na sam dół tego iceberga. No i z wiadomych przyczyn nie będę go odpubliczniał, będzie on prawdopodobnie na zawsze już prywatny. Sprzedam wam jeszcze jedną ciekawostkę na sam koniec. Jak przeglądałem te filmy, to tam na przykład widać w momentami, jaka była oryginalna nazwa pliku, który przesyłałem. To jest akurat bardzo ciekawe, bo też widać rozszerzenia, w jakich wrzucałem filmy i wiele moich wczesnych filmów nazywa się tak samo jak plik, który przesyłałem. Czyli ja na komputerze, jak tworzyłem film, renderowałem go, nazywałem go tak, jak wiedziałem, że nazwę odcinek. Dlaczego? Bo to jest głupie, ale na samym początku nie sądziłem, że mogę edytować nazwy filmów na YouTubie. Albo może to była kwestia tego, że chciałem być bardzo profesjonalny i nazywałem plik tak, jak miał się nazywać potem film. Taka dodatkowa ciekawostka. Także sporo tych filmów, o których mówiłem, są publiczne, sporo innych, o których nie powiedziałem, też są publiczne. Mam nadzieję, że wam się podobało, że czegoś dowiedzieliście się nowego. Ja, tak jak powiedziałem, wykorzystałem swoją dziką kartę i możliwość porozmawiania o czymś innym, bo jest to ostatni dzień roku. Stwierdziłem, że na Sylwestra wrzucę wam coś innego, więc jeśli wam się podobało, możecie zostawić lajka, możecie zostawić suba i napiszcie w komentarzu, który z tych filmów zszokował was najbardziej. Albo która z tych rzeczy, którą usłyszeliście, być może podobała wam się najbardziej. Jestem ciekaw tego, co o tym sądzicie i być może wiedzieliście o czymś, o czym tutaj mówiłem. Jeśli tak, to gratuluję. Miłego dnia wam życzę i spokojnego, bezpiecznego przede wszystkim Sylwestra. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Do zobaczenia. Jana.